Nowe Renault Clio 6. generacji zdecydowanie przyciąga uwagę swoją odważną stylistyką. Zapraszam na test. Przód samochodu jest niepowtarzalny. Reflektory LED nadają nadwoziu bardzo nowoczesny wygląd. Są osadzone wewnątrz bryły samochodu, co powoduje efekt bardziej taki trójwymiarowy i dodaje sportowej stylistyki. Na grillu znajdziemy motywy rąbów, co nawiązuje do logo Renault. Standard prezentowanej środkowej wersji Techno obejmuje 16-calowe felgi, ale w testowanym aucie mamy opcjonalne 18-calowe koła, które wymagają dopłaty 2000 zł. Myślę, że efekt tej dopłaty jest jednak bardzo udany stylistycznie. Niesamowicie podoba mi się ten metaliczny kolor, który nazywa się zieleń absolutna. A teraz uwaga, ten lakier nie wymaga dopłaty. Jesteście zaskoczeni? Ja byłem bardzo. Tył Renault Clio 6. generacji przeszedł prawdziwą metamorfozę głównie za sprawą nowoczesnych, dzielonych lamp LED, które też tworzą efekt trójwymiarowy. Takiej wyrafinowanej i odważnej stylistyki raczej u konkurencji nie znajdziemy. Mamy też dość duży spoiler dachowy oraz charakterystyczną klamkę w tylnych drzwiach, która nie rzuca się w oczy, przez co można mieć wrażenie, że jest to rzadko spotykane nadwozie trzydrzwiowe. W mojej ocenie może to być jeden z najładniejszych samochodów miejskich. Napiszcie w komentarzu, jak Wy oceniacie stylistykę tego auta. Zerknijmy teraz na wymiary. W porównaniu do poprzedniej wersji samochód w większości parametrów nieznacznie, ale urósł. Długość wynosi około 412 cm. W porównaniu do poprzedniej wersji jest to wzrost o ponad 6 cm. Rozstaw osi wynosi obecnie około 259 cm, jednak w segmencie miejskich samochodów jest to chyba najlepszy wynik. Nieznacznie, ale też wzrosła wysokość. Ogólnie różnice w wymiarach nie są duże w porównaniu do poprzedniej wersji, ale jednak trochę łatwiej będzie nam się zapakować na wakacyjny wyjazd. A jeśli wybierasz się na wakacje na grecką wyspę Kos, polecam Ci polską wypożyczalnię samochodów Bros Magic Kos, która jest partnerem testu. Samochód jest podstawiany bez dopłaty pod dowolny hotel na wyspie. Nie jest wymagana kaucja, a obsługa jest oczywiście w języku polskim. Jeśli przed kontaktem z wypożyczalnią sprawdzisz opinię w internecie, myślę, że będziesz mega pozytywnie zaskoczony. W opisie filmu znajdziesz kontakt do wypożyczalni. Wracamy teraz do testu naszego Renault Clio. Sprawdźmy, jaka jest grubość lakieru oraz czy nadwozie jest ocynkowane. 140 ocynk. 160 ocynk. 110 ocynk. 130 ocynk. 50 ocynk. 130 ocynk. Podsumowując oględziny nadwozia, można uznać, że nowe Clio jest jednym z lepiej zabezpieczonych przed korozją samochodów segmentu B. Wszystkie elementy nadwozia, które sprawdziłem, były ocynkowane i grubo polakierowane. Nie miałem okazji sprawdzić podwozia, ale można się domyśleć, że poziom zabezpieczenia przed korozją jest też na dobrym poziomie. W testach Euro NCAP nowe Renault Clio otrzymało 4 gwiazdki. Należy jednak pamiętać, że wymagania stawiane przez Euro NCAP w ostatnich latach znacząco wzrosły, a większość konkurencyjnych modeli segmentu B była testowana kilka lat wcześniej według mniej rygorystycznych kryteriów. Dlatego bezpośrednie porównanie liczby gwiazdek nie zawsze jest miarodajne. W teście zderzenia czołowego przedział pasażerski zachował stabilność, jednak odnotowano zbyt duże przeciążenia działające na klatkę piersiową kierowcy, co obniżyło ocenę ochrony dorosłych pasażerów. Dodatkowo samochód nie posiada centralnej podłożki powietrznej między przednimi fotelami, która w obecnych testach zwiększa ochronę podczas zdarzeń bocznych. Jej brak również wpłynął na utratę punktów. Euro NCAP zwróciło uwagę także na ograniczenia systemu autonomicznego hamowania awaryjnego, gdzie w jednym ze scenariuszy
przeprowadzonych po zmroku system nie zadziałał wystarczająco skutecznie, co również miało wpływ na końcową ocenę. Mimo uzyskania 4 gwiazdek, Renault Clio pozostaje jednym z najbezpieczniejszych samochodów segmentu B. Oferuje stabilną konstrukcję nadwozia, bardzo dobrą ochronę dzieci oraz wysoki poziom ochrony pieszych i rowerzystów. Ogólny poziom bezpieczeństwa można ocenić co najmniej na dobry, a różnica między 4 a 5 gwiazdkami wynika przede wszystkim z bardziej rygorystycznych wymagań. Za chwilę omówimy napęd, ale teraz jeśli chcesz oglądać moje kolejne testy, sprawdź, czy masz subskrypcję z zaznaczonym dzwoneczkiem. Będę też bardzo wdzięczny za polubienie i podbicie. Z góry dziękuję. Macie teraz okazję posłuchać, jak brzmi 4-cylindrowy, wolno ssący silnik spalinowy o pojemności 1,8 litra zamontowany w testowanym Clio. Napęd e-Tech 160 to pełna hybryda, która łączy silnik benzynowy z 2 silnikami elektrycznymi i wielotrybową automatyczną skrzynią biegów. Moc systemowa wynosi 160 koni mechanicznych. Tak wyglądają katalogowe parametry techniczne. Katalogowe przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę wynosi 8,3 sekundy. W moich testach osiągnąłem wynik w okolicach 9 sekund, ale z dodatkowym pasażerem na pokładzie. Prawdopodobnie na gorszy wynik może też mieć wpływ stopień naładowania akumulatora. Ja w momencie startu miałem około 1/3. W dalszym ciągu jest to jednak dobry wynik. Bardzo dobrze w mojej ocenie wypadła natomiast elastyczność w zakresie 80-120 km na godzinę, bo potrzebowałem tylko 5,86 sekundy, żeby osiągnąć 120 km na godzinę. Dla porównania, hybrydowa Moda 5 o mocy 224 koni mechanicznych w moim teście uzyskała 5,8 sekundy, a ma moc większą o 40% w stosunku do Clio. Podczas ruszania i jazdy z niewielką prędkością samochód bardzo często korzysta wyłącznie z zapędu elektrycznego i w tym momencie wyświetla się w dolnej części zegarów ikonka EV. Nie tylko przy mniejszych prędkościach samochód wykorzystuje do napędu napęd wyłącznie elektryczny, ale dzieje się to również przy większych prędkościach, nawet w okolicach 100 km na godzinę. Gdy potrzeba większej mocy, do pracy płynnie dołącza się napęd spalinowy. Cały proces odbywa się automatycznie, bez ingerencji kierowcy. Skrzynia biegów radzi sobie bardzo dobrze, ale sporadycznie w określonych warunkach zdarzyło mi się, że został włączony nieodpowiedni bieg z wielu dostępnych kombinacji i można było odczuć delikatne szarpnięcie. Całościowo jednak napęd zasługuje na pochwałę, a osiągi i niskie zużycie paliwa to jest prawdziwy majstersztyk. Zobaczcie, jeżdżąc po mieście normalnym tempem, od czasu do czasu sprawdzając dynamikę i korzystając głównie z trybu Smart, uzyskałem średnie zużycie paliwa na poziomie 4,7 litra na 100 km. Taki wynik osiągnąłem na dystansie blisko 200 km. Trochę bardziej przykładając się, wyszło mi nawet 4,5 litra na 100 km. Z kolei jadąc drogą ekspresową, spalanie wyszło mi 5,2 litra na 100 km. Dla mnie jest to wynik rewelacyjny. Dajcie znać w komentarzu, jaka jest Wasza opinia w tym temacie. Wspominałem Wam, że jeździłem głównie w trybie jazdy Smart. W tym trybie samochód sam dopasowuje tryby do stylu jazdy. Zobaczcie, jak to działa w praktyce. W tym momencie samochód ustawił tryb Comfort. No i teraz dodam gazu. I mamy tryb Sport. Teraz znowu jadę delikatnie. Na razie czuć, że jest to tryb Sport. Gwałtowniej reaguje. No i mamy tryb Eco. Nie korzystam z trybu Sport, czyli został włączony tryb Eco. Bardzo fajna funkcja.
Sprawdźmy teraz wnętrze naszego Renault Clio, zaczynając od bagażnika. Klapę bagażnika otworzymy tylko manualnie. Zwróćcie uwagę, że otwiera się dość wysoko, także raczej głową nie zahaczymy, a dodatkowo po prawej stronie mamy taki fajny uchwyt do zamykania. W naszej wersji napędowej pojemność bagażnika bez koła dojazdowego wynosi 309 litrów, a z kołem dojazdowym jest to prawdopodobnie około 254 litrów. Na plus jest to, że bagażnik ma dość regularny kształt. Po stronie prawej mamy dwa haczyki na zakupy, a po stronie lewej jest podobnie z haczykami, natomiast dodatkowo mamy światełko, niestety w technologii tradycyjnej. Długość bagażnika w tym podstawowym ustawieniu wynosi około 65 cm. Podłoga bagażnika jest ulokowana poniżej progu załadunkowego, a ten próg wynosi około 11 cm. Pod taką dość miękką podłogą znajdziemy opcjonalne koło dojazdowe, które kosztuje 700 zł, zestaw narzędzi, no i też mamy takie wolne miejsce, gdzie możemy umieścić jakieś drobiazgi. Złóżmy w takim razie oparcie tylne kanapy. Po rozłożeniu oparcia uzyskujemy długość około 140 cm, no i taki minimalny próg między podłogą bagażnika a oparciem. Sprawdźmy teraz, ile mamy miejsca na tylnej kanapie i jakie mamy materiały użyte do wykończenia. Zacznijmy od sprawdzenia tapicerki drzwi. Jest to w całości materiał z tworzywa, ale ma taką fakturę, jak widać, także wygląda to troszkę lepiej. Wzór tapicerki tylnej kanapy wygląda moim zdaniem interesująco. Nie znajdziemy tutaj jednak podłokietnika, ale pamiętajmy, że mamy do czynienia z samochodem segmentu B. Dalej, mając na uwadze, że jesteśmy w samochodzie miejskim, sprawdzam ilość na kolana, no i tutaj tego miejsca jest na styk. Troszeczkę pomagają takie wyżłobienia, które są w fotelu. Ilość miejsca na stopy, no raczej też jest taka na styk, no ale też się więcej, szczerze mówiąc, nie spodziewałem. Na środku mamy też tunel środkowy, także środkowy pasażer na pewno będzie miał trudniej. Z kolei nad głową przy moim wzroście 1,82 m pozostaje mi taki niewielki zapas, więc dwie osoby dorosłe, szczególnie na krótszych trasach, mogą w miarę komfortowo podróżować. Z udogodnień znajdziemy na tylnej kanapie jeszcze gazetowniki w fotelach i gniazdo 12V. Teraz sprawdzę, jak wygląda wykończenie przedniej części samochodu. Zacznijmy od tapicerki drzwi. Górna część jest twarda, tworzywo. Tu mamy taki podświetlony element z tworzywa, ładnie wyglądający. Tapicerka materiałowa, też fajna wstaweczka. Tu jest plastik, ta część jest miękka, obszyta skórą ekologiczną. No i mamy też przeszycie, no już reszta jest twarda. Fotel kierowcy i pasażera posiada regulację wysokości. Regulacja wysokości fotela pasażera jest często niedostępna na przykład w chińskich samochodach. Jednak wracając do fotela kierowcy, był on dla mnie komfortowy i wygodny, nawet na dłuższej trasie. Na dłuższym dystansie odczuwałem jednak pewien dyskomfort z powodu twardego elementu konsoli środkowej, o którą lubię opierać nogę podczas jazdy. Podczas krótszej jazdy miejskiej ma to oczywiście znacznie mniejsze znaczenie.
W tunelu środkowym jest taka w jakiś sposób ruletka, można powiedzieć. Ona jest na magnes. Te elementy do siebie magnesują. Także można to częściowo po prostu otwierać sobie. Bardzo fajna rzecz. Co prawda wolałbym standardową ruletkę, ale to jest też fajne rozwiązanie. Schowek pod podłokietnikiem dość głęboki jest, ale tutaj jest wykończenie już z tworzywa. I podłokietnik oczywiście jest miękki, ale nie jest regulowany. Między tą ruletką a podłokietnikiem umieszczony jest przycisk Auto Hold oraz dźwignia do hamulca ręcznego. Za te mechaniczne elementy Clio dostaje oczywiście ode mnie plus. Kierownica od góry i od dołu jest spłaszczona, ale bardzo przyjemnie leży w dłoniach. Na kierownicy też mamy przycisk Multisense, którym możemy przełączać tryby jazdy. Góra deski rozdzielczej jest twarda, a na środku mamy taki pas kontynuacji tego miękkiego materiału, który jest również na boku drzwi. Powyżej tego miękkiego materiału mamy taki element ozdobny, przypominający karbon. Doceniam, że od naszej wersji wyposażenia wzwyż mamy do dyspozycji bezramkowe lusterko fotochromatyczne. W osłonie przeciwsłonecznej jest lusterko. Ale bez podświetlenia. Jedyny uchwyt znajdziemy nad fotelem pasażera. Z tyłu niestety takich uchwytów nie ma. Schowek przed pasażerem jest wykonany z twardych materiałów i też nie ma podświetlenia. W naszej wersji możemy mieć opcjonalną ładowarkę indukcyjną za 700 zł, a nad nią chyba w każdej wersji są dwa gniazda USB-C. Kończąc już omawianie wnętrza, doceniam Clio za mechaniczne dźwignie do obsługi klimatyzacji oraz przyciski do świateł awaryjnych oraz zamykania samochodu. Dużym atutem Clio jest możliwość ustawienia własnych, indywidualnych ustawień dotyczących asystenta jazdy. W tym miejscu możemy sobie to wszystko spersonalizować pod nasze preferencje. Natomiast w każdym momencie, przyciskając dwukrotnie ten przycisk, te ustawienia mamy w czasie jazdy. Jeśli podoba się Wam ta funkcja, dajcie kciuk w górę. Przycisk z gwiazdką na kierownicy możemy zaprogramować na takie funkcje. No, moim zdaniem jest najciekawsza ta kamera 360. W kamerze 360 mamy możliwość ustawienia wielu widoków. Oczywiście przód, tył, od góry. Bardzo też doceniam możliwość podglądu na koło przednie i tylne. Możemy sobie precyzyjnie się ustawiać przy liniach. Oczywiście mamy też widok 3D. Zerknijmy teraz na aktualny cennik. Nasza wersja e-Tech w specyfikacji Techno kosztuje katalogowo 114 900 zł. Ciekawą alternatywą może być też wersja z automatyczną skrzynią biegów, z fabryczną instalacją LPG lub ewentualnie silnik benzynowy połączony z automatem. W obu przypadkach cena jest niższa o 15 000 od wersji hybrydowej. Napiszcie, którą wersję wybralibyście dla siebie. Sprawdzę teraz wyciszenie auta, a Ty w tym czasie sprawdź, czy masz subskrypcję. Będzie mi też miło, jak polubisz i podbijesz film. Przy prędkości 90 km/h mój przyrząd odnotował około 63 dB. To jest bardzo dobry wynik, szczególnie mając na uwadze, że jest to segment B. Jazda tym samochodem jest dla mnie bardzo przyjemna. W
W mojej ocenie, jak na standardowe zawieszenie, nastawy są tutaj optymalne. Pokonując dość szybko ostre zakręty, czułem się w nim naprawdę bezpiecznie, ale jednocześnie czułem się komfortowo przy spokojnej jeździe. Kultura pracy tego układu hybrydowego jest na dobrym poziomie. Mam wrażenie, że się znacznie poprawiła w porównaniu do poprzedniej generacji Clio. Nawet mocno przyspieszając, nie odczuwałem dyskomfortu. Sprawdźmy teraz wyciszenie przy prędkości 120 km/h. Sonometr, jak widać, oscyluje w okolicach 69 dB. W tym wypadku szum jest trochę większy, ale ciągle jak na segment B uważam, że jest dobrze. Koniecznie napisz w komentarzu, jak oceniasz nowe Renault Clio oraz czy rozważasz zakup tego samochodu. Jeśli jesteś użytkownikiem, podziel się swoją opinią. Ja tymczasem dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że film Ci się podobał, a jeśli chcesz zobaczyć mój kolejny materiał, nie zapomnij o subskrypcji. Do zobaczenia przy kolejnym teście. Cześć!